video is in Polish, so please turn on the English subtitles that we made for you and enjoy watching this video. Cześć, jestem Tatiana. Witamy Was w kolejnym odcinku, w którym będziemy grać w Umbraturis. W poprzedniej części pokazywaliśmy, jak przygotować stół i jak przygotować się do gry. Tak, cześć, z tej strony Hans. W tej potyczce będę grał drużyną emisariuszy z Tykatrioną. To drużyna dobra, o charakterze dobrym, złożona z samych gnomów. Natomiast Tatiana, ty będziesz grała pielgrzymami ciemności, którzy są drużyną złych i składają się z różnych ras. To jest mega mieszanka. Mam tutaj orka, goblina, hobgoblina, człowieka, krasnoluda i niziołka. Jak widzicie, przeszliśmy już pierwszy etap przygotowania do rozgrywki i możemy przejść do pierwszego cyklu. Cykl to jest taka nasza główna forma, z której składają się kolejne jakby etapy gry. To są właśnie cykle i cykle zbudowane są z kolejnych faz i przechodzimy do pierwszej fazy, czyli do rozmieszczenia kości akcji. Przy każdym modelu, który będzie mógł się w danej turze, w danym cyklu poruszać, ustawiamy kość akcji. Następną fazą jest faza inicjatywy. Bierzemy K6, dokonujemy rzutu. Do wyniku rzutu dodajemy wartość zdolności przywódczych. Tak, liczby dowódczej naszego herszta. U mnie jest to liczba 6. Sprawdzamy dodatkowe modyfikatory. Wszystkie gnomy mają liczbę dowódczą 7, natomiast w pobliżu mojego herszta znajduje się bard, który powoduje, że wartość tą zwiększam aż do 8. Czyli mam wynik 8 plus 4 to 12, a Tatiana... Ja mam 6 plus 6 to 12. Mamy remis, dlatego dokonujemy rzutu jeszcze raz. 3 i 6. Myślę, że tym razem wygrałem. Będę wykonywał swoje akcje jako pierwszy. Po ułożeniu kości akcji, po fazie inicjatywy następuje najbardziej obszerna faza cyklu, czyli faza tur bohaterów. Ja i Tatiana będziemy naprzemiennie aktywować pojedynczo naszych bohaterów, wykonywać nimi akcje, aż do momentu, kiedy wszystkie modele nie będą posiadały kości akcji. Jako że wygrałem inicjatywę, będę ruszał się jako pierwszy. Wybieram bohatera. W tym przypadku wybiorę sobie na przykład tutaj mam wspaniałego Giermka, mojego Reignara, gnoma. Gnomy ruszają się na 15 cm i dlatego teraz wykonam taki ruch moim bohaterem, akcję podstawową. Ruch na 15 cm to jest maksymalny ruch, który mogę wykonać, więc mogę przejść trochę krócej, żeby ewentualnie zasłonić się przed strzałami przeciwników. Zdejmuję kość akcji. Mógłbym wykonać teraz jakąś dodatkową akcję poboczną, ale nie ma żadnej dostępnej, więc przekazuję inicjatywę Tatianie. Dobrze, więc ja w pierwszej kolejności ruszę się ziołkiem, więc zdejmuję kość akcji. Zawsze robimy to, kiedy aktywujemy bohatera. Niziołki ruszają się na 20 cm, ponieważ jest to mała rasa, one są zawsze najszybsze. Dlatego wykonuję ruch na 20 cm. I teraz jest moja kolej, wykonuję ruch ja. Ruszę się swoim bardem, żeby podbiec jak najdalej mogę, czyli na 15 cm w kierunku jednego z znaczników i zdejmuję kość akcji. Dobrze, ja w tej chwili ruszę się swoim goblinem. Goblin jest również małą rasą, więc może się ruszyć na 20 cm. Jednak jest to mój mag i aby mag mógł czarować, czarowanie jest akcją podstawową, będę musiała zdecydować aby ruszyć się na moją wartość cechy sprawności, która wynosi u goblinów 8 i wtedy mogę czarować. Decyduję się, że robię w ten sposób i ruszam się na 8 cm. I w tym momencie zaglądam do podręcznika, szukając profesji szamana. Tak, szaman jest nietypowym magiem, który nie korzysta z domen magii, nie ma jasno określonych czarów, do których ma dostęp. Szaman korzysta z swoich rytuałów,
które w sposób losowy dają konkretny efekt, jak to jest zmienione w podręczniku. Na początek muszę stracić 1 punkt witalności. Więc wykreślam go sobie. Jest to cena, jaką płacę za czarowanie. No i rzucam kostką K6, aby dowiedzieć się, co zrobi mój szaman. Jedna ważna rzecz. Szaman musi widzieć jakikolwiek wrogi model. Ja na szczęście widzę tego strzelca. Rzucam, wyszła mi 5. 5 to zemsta Mati Puti. Wybieram jakikolwiek model z mojej drużyny i jeżeli wrogi model zada obrażenie temu modelowi, otrzymuje podwójne obrażenia sam, można powiedzieć. Wybrałam ten model, ponieważ jest najbardziej wysunięty do przodu i najpewniej Hans będzie chciał mnie zaatakować. Ok, czyli teraz moja kolej. W takim wypadku aktywuję swojego wspaniałego szermierza, panią Minewrę i ruszę się na 15 cm do przodu. Teraz Twoja kolej. Dobrze, ja zatem aktywuję mojego orka. Orkowie ruszają się również na 15 cm. I kończę działanie tym bohaterem. Ok, to jest to, na co czekałem. W tym momencie aktywuję swojego rusznikarza. Rusznikarz z zdolności z profesji ma taką informację, że przed strzałem może się ruszyć, przed lub po strzale może ruszyć się o wartość swojej sprawności. W związku z tym ruszę się o sprawność gnoma, czyli o 6. I będę próbował wykonać akcję strzelanie właśnie do tego orka. Ok, czyli teraz mierzę odległość mojego gnoma od przeciwnika to 36-35 cm. Mój gnom rusznikarz walc posiada muszkiet, który ma zasięg do 40 cm, więc mogę strzelać. Zobaczymy na tabelce poziomów w podręczniku, jaki jest poziom trudności do strzelania. Na początku działu strzelanie w podręczniku znajduje się taka tabelka. Hans miał 36 cm zasięgu, więc znajduje się to w tym przedziale. Jest to poziom 3 trudności, czyli Hans dostrzeli do mnie na 3 i więcej. Ok, wykonuję test jedną kością. Wyrzuciłem 5, czyli dostrzeliłem. Teraz przechodzimy do kolejnego testu ataku strzeleckiego. Teraz będziemy porównywali mój wynik rzutu 2 kościami, powiększony o broń strzelecką mojego gnoma, o cechę broń strzelecką mojego gnoma. Natomiast Tiana rzuci 2 kośćmi i będzie porównywała to ze swoją twardością. Czy dodawała do tego swoją twardość? Wykonajmy rzut. Ok. Wypadła mi 7, więc dodaję do tego twardość mojego orka, która wynosi 8, czyli razem jest to 15. 15, dosyć wysoko. Gnomy mają wartość cechy broń strzelecka 8, do tego daję wynik 5, mam już wynik 13. Do mojego wyniku musimy uwzględnić modyfikatory wynikające z tego, czy model przeciwnika znajduje się w terenie, czy styka się z jakimś terenem. Taka sytuacja tutaj nie ma miejsca. Mamy też modyfikatory dotyczące posiadania kości akcji lub nie. Jeżeli model nie posiada kości akcji, otrzymuje -1 do wyniku ataku strzeleckiego. Natomiast jeśli posiada kości akcji, dostaje +1. Niestety otrzymuje -1, czyli z mojego wspaniałego wyniku 13 wyszło 12. Tatiana ma więcej. Moja kula z muszkietu odbiła się od jej pancerza. Nic się nie dzieje. I teraz jest tura Tatiany. Przyszedł czas, żeby aktywować mojego herszta, Tyriona, z Tykatrionu, łamaniec, polecam. Wykonam akcję podstawową ruch, ruszę się na 15 cm, natomiast skorzystam z możliwości wykonania akcji dodatkowej, wydania rozkazu. Chciałbym wydać rozkaz, rzucić go na swojego maga, na swoją kapłankę. Każdy z hersztów w trakcie gry może wydać do 3 rozkazów. Normalnie rozkazy wydajemy
rzucając jedną kością i osiągając wynik 4+. Natomiast w przypadku drużyny, która jest złożona z jednej rasy, bohaterowie otrzymują zdolność więzy krwi. Więzy krwi pozwalają łatwiej rzucić rozkaz, jeśli mamy bohatera, który jest blisko naszego herszta. W tym przypadku mówimy o tym, że jeśli jest w 10 lub mniej centymetrach, tak jak tu się zdarzyło, to rozkaz wydaje nie na 4+, tylko na 3+. Dodatkowo, jeżeli w trakcie testu na rozkaz wyrzucę 6, mój herszt nie straci rozkazu z puli rozkazu, będzie to darmowy rozkaz. Wyrzuciłem 1, niestety nie udało mi się wydać rozkazu. Kończę swoją akcję i teraz Tatiana. W porządku. Zatem ja mam właściwie jeszcze tylko hersztę do aktywowania mojego hobgoblina Miradiana. On rusza się na 15 cm i oczywiście wykonam ten ruch. Ruszę się w tę stronę, żeby ewentualnie uchronić się przed strzelcami Hansa. Ruszam się tutaj i w mojej akcji pobocznej również decyduję się na wydanie rozkazu. Będzie to rozkaz wydany mojemu niziołkowi. W Umbraturis zasięg rozkazu to 20 cm, ale niestety nie można mierzyć zasięgów przed zadeklarowaniem konkretnego działania. Więc deklaruję, że chcę wydać rozkaz niziołkowi i teraz mogę zmierzyć zasięg. Jestem w 15 cm, więc spokojnie mogę to zrobić. W przypadku mojej drużyny, która nie jest jednorasowa, rozkaz wydaje na 4 i więcej. Niestety również mi się nie udało, więc odpisuję sobie jeden rozkaz. Zostałem jeszcze jeden model został mi do aktywowania. To nasz wspaniały pomiot magii, który pojawił się w mojej drużynie z karty pupila, z karty zadań. Pupil ma takie same statystyki jak pomiot magii, którego możemy przyzwać posiadając domenę zmian. Jego statystyki znajdują się w podręczniku. Pomiot może się ruszyć na 15 cm, wykonuje ruch, żeby uciec jak najdalej od przeciwnika. I to jest koniec cyklu. Zakończyliśmy fazę tur bohaterów. Jeżeli któreś z nas by spełniło warunki zadania, może teraz powiedzieć o tym, natomiast zakładam, że tak nie ma. Przechodzimy do kolejnego cyklu. Thank you for watching this video, and if you enjoyed it, please subscribe to our channel. See you next time!